Cześć, dzień dobry. Witaj na Polski Codziennie. Jeśli to Twoja pierwsza wizyta na moim kanale, ja jestem Monika, a Polski Codziennie to najlepsze miejsce, aby ćwiczyć znajomość języka polskiego. Dzisiaj opowiem Wam po polsku o wadach i zaletach internetu. Dlatego, że ten temat pojawiał się bardzo często w moich rozmowach z Wami w tym tygodniu na iTalki. Rozmawiam z Wami na iTalki i muszę powiedzieć, że to dla mnie niesamowite doświadczenie. Coś, co bardzo lubię. Mam okazję zobaczyć Was osobiście. Mam okazję porozmawiać z ludźmi, którzy oglądają moje wideo, którzy słuchają moich podcastów. Bardzo to lubię, bardzo lubię te rozmowy z Wami. Z niektórymi z Was już się nawet trochę zaprzyjaźniłam. Bardzo Wam wszystkim dziękuję. Ok, wady i zalety internetu. Opowiem Wam o tych wadach i o tych zaletach, które wymieniliście w trakcie tych rozmów. Jeśli znasz inne wady albo inne zalety, uważasz, że jakaś wada przeze mnie przedstawiona wcale nie jest wadą, tylko zaletą, napisz to koniecznie w komentarzu. A jeśli wolisz nie pisać, tylko chcesz powiedzieć mi to osobiście, zapraszam Cię na iTalki. Pod wideo umieszczę link do iTalki, gdzie możesz ze mną rozmawiać. Zaleta numer 1. Internet to źródło informacji. Dodajmy jeszcze źródło nieustannej informacji. Informacji na każdy temat. Dzięki internetowi mamy stały dostęp do informacji o każdej porze dnia i nocy. Nie musimy czekać na wiadomości telewizyjne. Nie musimy czekać na papierowe wydanie gazety, która drukowana w nocy zawiera pewnie informacje, które już są nieaktualne. Jedno kliknięcie w wyszukiwarkę, jedno hasło i mamy wiele stron, gdzie możemy przeczytać wiadomości na temat, który nas interesuje. Wiadomości możemy czytać we wszystkich językach świata, bo internet nie zna granic. Inna sprawa, czy te wiadomości są prawdziwe i rzetelnie przygotowane, ale to już inny temat. Zaleta numer 2. Internet to skarbnica wiedzy, w zasadzie na każdy temat. Chcesz nauczyć się języka obcego albo składać origami, a może chcesz ćwiczyć jogę? Żaden problem. Internet jest pełen filmów z kursami, poradami, prezentacjami. Nie wszystkie są dobrze przygotowane, nie wszystkie są równie interesujące, ale jeśli zaczniesz szukać, na 100% znajdziesz wiele interesujących i wartościowych materiałów. Osobiście uważam, że dzięki internetowi można w krótkim czasie stać się specjalistą w jakiejś wąskiej dziedzinie. I wcale do tego nie potrzeba studiów. Mam znajomego, który kilka lat temu budował dom. Miał różne ekipy budowlane. Z niektórych ekip był bardziej zadowolony, z innych mniej. Przy każdym nowym etapie budowy sam za pomocą internetu uczył się nowych rzeczy. I tak został specjalistą od ocieplenia dachu lub ogrzewania podłogowego. Zabawne? Pewnie dla niektórych tak, ale ten mój znajomy znalazł kilka błędów specjalistów budowlanych, które kazał im poprawić i pewnie uniknął większych wydatków w przyszłości. Uwielbiam w internecie to, że jeśli mówię OK, zaczynam uczyć się portugalskiego. Mogę zrobić to od razu. Nie muszę czekać, nie muszę zapisywać się na lekcje, szukać szkoły, etc. Zaleta numer 3.
Internet ułatwia nam życie. Wszyscy już chyba dzisiaj robią zakupy przez internet, a tych niezdecydowanych przekonała skutecznie pandemia. Dzisiaj wiele sklepów ma ofertę szerszą w internecie niż w sklepie stacjonarnym. Kiedy pójdziesz do sklepu, zobaczysz zaledwie kilka z produktów, które można zobaczyć w internecie. To logiczne. W internecie nie płacisz za powierzchnię sklepu, ani za pracowników sklepu. A gdy już coś zamówisz, możesz śledzić na bieżąco w internecie drogę swojej przesyłki. Co z tego, że została wysłana z drugiego końca świata? Ty możesz widzieć wszystkie kraje, przez które przechodzi, aby dotrzeć do ciebie. Albo wizyty online u lekarza i zapisywanie się na te wizyty przez internet, nie przez telefon. Oczywiście nic nie zastąpi prawdziwej porady medycznej w świecie realnym, ale gdy chcesz na przykład przedłużyć receptę, nie musisz koniecznie iść osobiście do lekarza, czekać w poczekalni, mieć kontakt z innymi chorymi. Nie musisz tracić czasu. Zaleta numer 4. Internet zapewnia rozrywkę. Kiedy nie możemy albo nie chcemy wyjść z domu, z internetem nie będziemy się nudzić. Mamy dostęp do wielu źródeł, portali, platform płatnych i bezpłatnych, na których możemy oglądać filmy, słuchać muzyki czy grać w gry dostępne online z realnymi ludźmi, którzy gdzieś tam w swoich domach, w swoich krajach postanowili tak samo spędzić czas jak my, na przykład grając. Kto dzisiaj nie ogląda filmów na Netflixie albo nie słucha muzyki na Spotify? Jest ktoś taki? Możemy też, nie wychodząc z domu, wypożyczyć albo kupić książkę i przeczytać ją, jeśli tak właśnie lubimy spędzać wolny czas, czytając. Mamy prawie nieograniczony dostęp do wielu wirtualnych bibliotek czy księgarni. Jeśli więc tak lubisz spędzać wolny czas, hulaj dusza. Zaleta numer 5. Internet daje nam prawie nieograniczone możliwości kontaktu z innymi ludźmi. Przy pomocy internetu możemy nawiązywać nowe znajomości, poznawać ludzi, którzy mają zainteresowania podobne do naszych. Znajomości możemy nawiązać za pomocą portali internetowych czy komunikatorów, takich jak Facebook, Instagram czy Telegram. Ale dzięki internetowi możemy też mieć lepsze kontakty z ludźmi, których już znamy, z rodziną czy znajomymi. Pandemia nauczyła nas spotkań na odległość. Nauczyliśmy się tego, że nie trzeba do kogoś pojechać, aby go widzieć w czasie rozmowy. Nie zastąpi to oczywiście fizycznej obecności kogoś, przytulenia, ale rozmowa przez Skype na pewno jest lepsza niż rozmowa tylko przez telefon. Zaleta numer 6. Internet ułatwia nam pracę. W zasadzie można powiedzieć, że bardzo często ją wręcz umożliwia. Znowu wrócę do pandemii, w czasie której telepraca umożliwiła wielu osobom i firmom istnienie na rynku. Okazało się, że nie trzeba codziennie jeździć do pracy, aby pracować. To doświadczenie sprawiło, że wiele procesów w firmach zostało zmienionych na zawsze. W Polsce i nie tylko w Polsce wiele firm na przykład zredukowało swoje powierzchnie biurowe, bo okazało się, że większość pracowników może pracować w domu, a nie w biurze. Internet ułatwia też informowanie o tym, że jakaś firma w ogóle istnieje, jaką działalność prowadzi i gdzie ją prowadzi, w jakim kraju, w jakim mieście. Za pomocą internetu można łatwo reklamować to, co robimy.
reklamować, aby trafić do osób potencjalnie zainteresowanych taką firmą, takimi usługami, aby trafić do potencjalnych klientów. Gdy szukam hydraulika lub korepetytora dla dziecka, też zaczynam od internetu. Ok, nie same zalety ma jednak internet, ma również pewne wady. Jakie to wady? Posłuchajcie. Wada numer 1. Informacje w internecie często są nieprawdziwe i nie należy traktować ich poważnie. Temat informacji to była pierwsza zaleta internetu, którą przedstawiłam, ale niestety kij ma dwa końce. Znacie to powiedzenie? Tak mówimy, kiedy chcemy powiedzieć, że każda sytuacja ma swoje dobre i złe strony. Owszem, mamy dostęp do informacji, ale nie możemy mieć zupełnej pewności, że te informacje są prawdziwe. Ta sama historia, przedstawiona przez dwie różne osoby, może brzmieć zupełnie inaczej. Są też informacje, których celem jest świadoma manipulacja opinią publiczną. I taka manipulacja ma służyć osiąganiu jakichś korzyści. Gdy więc stworzycie własne zdanie na jakiś temat na podstawie informacji z internetu, sprawdźcie w innych źródłach, czy to rzeczywiście jest prawda. Wada numer 2. Treści publikowane w internecie mogą być niebezpieczne, mogą kogoś naprawdę skrzywdzić. Wiele osób dzieli się publicznie w internecie informacjami prywatnymi. Pisze o swoich osiągnięciach, sukcesach, zamieszcza prywatne zdjęcia. Wiele z tych osób już spotkało się ze zjawiskiem hejtu. Nikomu nie trzeba tłumaczyć słowa hejt, które pochodzi od angielskiego hate. Osoba, która hejtuje, świadomie chce zrobić krzywdę, obraża. Mówimy, szerzy mowę nienawiści. Taka osoba jest zazdrosna, sfrustrowana, niezadowolona ze swojego życia, więc najchętniej, mówiąc kolokwialnie, dowali komuś, aby nie był za bardzo szczęśliwy. I taka osoba może to zrobić za pomocą komentarza w internecie. I ten komentarz może komuś sprawić przykrość albo ból. Wada numer 3. Internet może powodować izolację społeczną. Internet jest wspaniałym narzędziem, pod warunkiem, że umiemy go właściwie używać. Jeśli życie wirtualne zaczyna nam zastępować życie prywatne, to znak, że mamy problem. Ten problem dotyczy zwłaszcza młodych ludzi i to tych, którzy lubią grać w gry. Gry mogą dać młodym ludziom poczucie ucieczki od rzeczywistości. Rzeczywistość w grze jest zawsze bardziej kolorowa niż ich własna. Zdobycie nowych umiejętności w grze zawsze jest łatwiejsze niż napisanie testu z matematyki albo wypracowania z polskiego. Takie osoby mogą więc izolować się od rodziny czy rówieśników. Wada numer 4. Nadmierne korzystanie z internetu może powodować problemy ze zdrowiem, na przykład bezsenność. Przed snem najczęściej przeglądamy smartfona albo oglądamy coś na tablecie. Warto wiedzieć, że te urządzenia emitują niebieskie światło, które zaburza nasz domowy rytm dnia, nasz zegar wewnętrzny. Nasz mózg myśli, że jest dzień. Blokuje więc produkcję melatoniny, hormonu snu i w konsekwencji nie możemy zasnąć. Potem jesteśmy zmęczeni, więc znów nie możemy zasnąć. Nasza wydajność w pracy spada, źle się czujemy. Wieczorem staramy się zrelaksować. Oglądamy coś na tablecie. Znowu nie możemy zasnąć. I tak wpadamy w błędne koło. Ok, to są wady i zalety
o których rozmawiałam z Wami na iTalki. Jeśli myślisz inaczej, jeśli masz inny pomysł na inną wadę albo zaletę internetu, napisz koniecznie w komentarzu. Polub to wideo, subskrybuj także kanał i naciśnij dzwoneczek, aby otrzymywać informacje o nowych wideo. Ja życzę Wam wspaniałego dnia. Buziaki! Cześć!